Dzień dobry, dobry wieczór. W zasadzie pierwszy odcinek robię w końcu z gotowaniem, bo odkąd wróciłam z Kanady, przez kilka miesięcy nie mogłam się zabrać w ogóle do zdrowego trybu życia w trasie. Miałam jeszcze swoje amerykańskie nawyki jedzenia fajnych fast foodów, no ale nic, w każdym razie już tak się nimi przejadłam, że już nie mogłam jeść i źle się czułam. Także udało mi się z powrotem wrócić do swoich dawnych europejskich nawyków i do zdrowego odżywiania w trasie. Także być może niektórzy pamiętacie, że 2-3 lata temu zrobiłam taki odcinek z gotowaniem Głodny kierowca, zły kierowca. To jest seria, którą chciałam sobie wypuścić, ale kompletnie źle się czułam w tamtym formacie. To wszystko było takie sztuczne i ustawiane i nagrywanie po 5 razy z światłami, kamerami. Po prostu się nie czułam w tym dobrze. Także no i ostatnio stwierdziłam, że pora jest wrócić do gotowania, ale zupełnie takiego bardziej realistycznego, takiego jak to wygląda w trasie. Także jest w tej chwili godzina 11, za 45 minut startuję, będę jechać całą noc i ja mam niestety ale tak, że jeżeli nie zjem czegoś dobrego przed nocą, to ta nocka już o 3-4 jest bardzo ciężka do wytrzymania. I straszliwie mi się nie chce nic robić do jedzenia. Nie chce mi się gotować, ale wiem, że ale poza tym jak dojadę nad ranem, to będę miała godzinę spania, wtedy rozładunek i wtedy znowu podjeżdżam 4 godziny i znowu załadunek, także czeka mnie od teraz, no, pójdę spać dopiero za 17 godzin, a w tym mam całą nockę do przepracowania, także jeżeli dobrze nie zjem, no to będę padać jak ta mucha i żadna kawa, żadna yerba, nic nie pomoże. Będę jak zombie, także po pierwsze jedzenie. Ja mam kilka takich swoich dań na takie okazje leniwe jak dziś, a dzisiaj to proszę Państwa będzie jeden z nich, nie? To już mam wszystko powyciągane, żeby Wam oszczędzić. Więc tak, tu jest lodówka. Właśnie widzicie, nawet jeszcze nie wiem jak to zrobić, bardzo chętnie będę przyjmować od Was uwagi, jak, co, gdzie ustawić, to czy... Nie! Dlaczego? Kupiłam sobie ostatnio 2 sorbety na granicy. Takie, wiecie, od Ani Lewandowskiej. Bardzo chciałam spróbować. Czarna porzeczka i burak, a drugie marakuja i mango i marakuja. I się rozpuściły. Tak to jest z tymi lodówkami. Mi w ogóle baterie padają, dlatego tak. Więc tak. Ale dobra. Róbmy to jedzenie. Zjadam ręcznik papierowy. No przecież tu był. Zawsze jest tak samo. Zawsze mi wszystko gdzieś ucieka. Więc wezmę sobie nowy. Ten będzie większy, to mi się nie zgubi, nie? Tutaj mam kosz na śmieci, widzicie? Tego też nie widzicie, widzę. Co widzicie? To jest jogurt. Będzie później też. Więc tak, mam brokuła i mam łososia. Wiem, że niektórzy z Was nie lubią łososia i brokuła. To, co ja teraz Wam powiem, to pewnie myślicie sobie, że w ogóle to będzie tragiczne. Ale tak naprawdę to jest pyszne. Więc tak, ja dawniej zawsze smażyłam łososia, ale odkąd spróbowałam raz łososia na parze, to się tak bardzo w nim zakochałam. I uważam, że jest tak cudowny i tak o wiele lepszy od łososia smażonego, że robię tylko na parze. A poza tym dzięki temu, że robię na parze, to mam cały obiad, nie przesadzając 5 minut. Więc tak, duży kawałek łososia, więc ja sobie biorę tylko połowę. Połowa będzie na drugi obiad. Chyba pora jest wymienić nóż, bo ten mam jeszcze bez skani. Dobra, łosoś idzie z powrotem. Jeszcze się tak do końca w tym vlogie nie poogarniałam, powiem Wam szczerze. Jak włożyć jeszcze kamerę, to już całkiem nie wiem jak to robić, ale damy radę, spokojnie. Więc tak, tutaj też mam kuchenkę. Ja używam takiej, nie butli, bo czysto przez przypadek, bo dawniej jeszcze jak jeździłam weselnie do góry, to
jeszcze jeździłam w Essersie, miałam na początku butlę, ale wiecie, tam w Belgii ciężko było zatankować gaz do butli, więc gdy mi się w końcu skończyła, gdy mi się w końcu skończyło i ja wtedy jeszcze lodówki nie miałam, kupiłam sobie, pamiętam, na weekend jakieś mięso do zrobienia i się okazało, że nie mam jak tego usmażyć i mi się wszystko zepsuje, więc się wkurzyłam, kupiłam sobie taką kuchenkę na stacji i polubiłam takie kuchenki. Więc tak, proszę Państwa, na tego łososia daję trochę oliwy z oliwek. Ja mam łososia ze skórką. Oliwę z oliwek daję dlatego, że dzięki temu mi nie przywrze. Ja zawsze wszystko robię... Kurczę, muszę tak to zrobić, żeby wam nie pozasłaniać. Ja mam taki koszyk specjalny do parowania. To jest urządzenie za kilkanaście złotych. Urządzenie, które można kupić, na przykład ostatnio byłam na Żarskiej Wsi, tam na BP. Więc tam w markecie widziałam coś takiego za 16 zł, tylko nie takie dosłownie, bo mój jest teleskopowy, więc jest genialny, bo można sobie go podnieść i mieć sobie wszystko tego. Łatwiej po prostu wyciągać ten koszyk z garnka. Czasami to w ogóle też można sobie to odkręcić i robić na patelni. Ja różnie to robię, więc tak. Wystarczy sobie wszystko położyć teraz na ten koszyk. No w każdym razie dzięki oliwie z oliwek to mi nie przywrze. Więc to już sobie wsadzę tutaj do garnka. W garnku mam jakiś centymetr wody. Więc to już sobie włączę, a za ten czas szybko ogarnę brokuła. W roku tak samo tutaj. Boku też. No i dobra. Zanim ja włożyłam, to popatrzcie, już mi się woda gotuje, bo jest jej mało. Do parowania daje się ogólnie mało wody. To odetnę. Będzie na później. Ejku, i tak to jest z tym gotowaniem. Że się nie chce, ale trzeba. W międzyczasie sobie mogę zrobić kawę. Dzisiaj mam ochotę na kawę. Pokażę wam, co tu jeszcze mam właśnie takiego mądrego. Sól i pieprz. To jest sól himalajska. Ja bardzo lubię sól himalajską przez to, że ona jest delikatna i ja lubię, gdy coś mi chrupie w jedzeniu, ale nie lubię mocno słonego jedzenia, więc sól himalajska jest dla mnie idealna. To jest w ogóle młynek oczywiście z jednej i z drugiej strony. A tutaj ma pieprz, który miał być kolorowy, ale się okazało, że tylko jest czarny i trochę białego. Ale kupiłam już sobie czerwony, tylko muszę dorzucić. Także tu mam pieprz i sól. Ja używam tyle przypraw, więcej nie używam, bo do jedzenia z pary ma tyle smaku, że niczego nie potrzeba więcej, tylko oliwę z oliwek. Właśnie. Uchyliłam dach. Więc tak, dzisiaj mam smak na kawę. Mam taki zawalisty kubek Contigo. Mam jeszcze go, pierwszy raz go będę używać. No nie. Kupiłam sobie go specjalnie na kawę. O. Jest taki ładny, popatrzcie, czarny, matowy, idealny.
chce się pić, tylko się tutaj odwraca, także... Czasami mam tak, że nie piję kawy przez tydzień, a czasami mam tak, żebym piła codziennie. I oczywiście wolę kawę z ekspresu, ale ekspresu nie mam. I taka też jest dla mnie dobra. Wolę taką niż rozpuszczalną. To pójdzie tu. Kawy. Tutaj będziesz stać. Oliwa z oliwek. Co, myślicie, że już? Ja myślę, że jeszcze chwilę. Ja tego nie mierzę, ale mam już oko. 15 po. A wiedziałam, że będzie dzisiaj nie gotować, bo mi się tak strasznie nie chce. Widzicie, już jestem cała ociapana, ale przynajmniej zjem. Ociapana. Ein Moment. Jak brokuły pachną, to znaczy, że to już jest. Dobra, nie chcę mi się tyle czekać. Mam uchylony dach, więc to wszystko w miarę ucieka. Teraz powiem tak. No weź się otwórz, żebyś ładnie wyglądał. Jest moje jedzonko. O, tylko nie spadywuj. Także jest moje jedzonko gotowe. Położę sobie wszystko. Łosoś. Spróbuj mi się złamać. Dobrze. Ojku, garnek jak wystygnie, to będę mogła przyłożyć go. Teraz co do tego potrzebuję? Po pierwsze potrzebuję oliwy z oliwek. Ja to w ogóle tak muszę zrobić. To jest trochę krzywo. Volvo. Zazwyczaj daję co innego, tylko teraz sobie nie wyciągnęłam tej ściereczki. Idealnie pasującej, tak też będzie dobrze. Tak, oliwa z oliwek. Oliwy z oliwek to niestety sobie nigdy nie żałuję, ale to jest zdrowe. Na łososia też sobie daję oliwę z oliwek, bo lubię. Tłuszcz na tłuszcz, ale co tam. Tak, sól. Pieprz. I już. I to jest mój obiad. Chyba muszę wyłączyć kamerę. Albo jeszcze przy połowie. Ja pokażę. Wtedy. Jak dla mnie ten łosoś jest idealny, bo w środku jest, jak widać, jeszcze surowaty. Jest świeży, jest dopiero początek tygodnia, więc można sobie go tak jak najbardziej jeść.
No jak dla mnie taki łosoś ma dużo więcej smaku niż jakoś, nie wiem, przyprawiany i usmażony na sucho. Najgorsze to jest, łosoś jest suchy. Łosoś nie może być suchy, także ten jest jak dla mnie idealny. Widzicie, tak się fajnie rozpada. No, ale jak ktoś lubi, to może oczywiście sobie troszeczkę przytrzymać go i on dalej będzie fajny, mokry. No i nie potrafię tak. Właśnie się kapnęłam, że nie nagrywam. Do was mówiłam. Także między innymi właśnie tak wygląda moje jedzenie w trasie. Musi być łatwe, szybkie. Przede wszystkim musi być szybkie, wymagać mało brudnych naczyń, garnków. Będę mieć tylko w zasadzie koszyk, garnek i talerz do mycia. Musi być wartościowe, a wartości, które są w jedzeniu, muszą być niewytracone. Czyli tak, tutaj widzicie, brokuł jest jeszcze chrupki. Jest tak leciutko tylko uparowany. No, dla mnie w sam raz idealnie. Także nie stracił za wiele na obróbce cieplnej. Łosoś, no ja wolę łososia takiego. Chociaż ten, przyznam, mógłby być troszeczkę jeszcze więcej. Mogłam go jeszcze minutę trzymać. Ale mi to akurat wcale nie przeszkadza, bo ten łosoś jest świeży. Więc jest dobry. Coś pewnie zaraz zapytają, co niektórzy, czy widelce minorze mama nie nauczyła jeść. Nauczyła. Ale wiecie, w trasie tak szybciej jest. Więc tak, żeby nie przedłużać za bardzo, ja sobie tutaj będę jadła, to bardzo was proszę w komentarzach, dajcie znać, czego oczekujecie ode mnie w takich filmach z gotowania. Czy chcecie przepisy, czy chcecie, nie wiem co, no właśnie, no dajcie mi znać, czego chcecie. Co wy na to? Będę mogła wam coś pokazać, być może interesującego. No pachnie. Właśnie tak w ogóle. Ja mam dostęp do kodów, miałam mówić rabunkowych, kodów rabatowych na Contigo, sklep Contigo. 15% zniżki macie z moim tym, z odwołaniem się do mnie, także gdybyście przypadkiem chcieli, są różne. Mi się najbardziej ten podoba, z całego sklepu ten mi się najbardziej podoba. Ten właśnie do kawy, a drugi mam do herbaty, ale to też wam pokażę w innym odcinku. W każdym razie, gdybyście chcieli jakiś tam kubek Contigo czy cokolwiek, to u dołu jest link. Jak tam właśnie wpiszecie na hasło Iwona, to będziecie mieć zniżkę. Zachęcam, bo zostaje, jak sobie zrobię teraz kawę, to będę mieć do południa. Wiecie, co jest najlepsze w tej kawie? Nie rozleje się. Ostatnio sobie zrobiłam yerbę. Gdzieś tam wyjeżdżaliśmy skądś i ja lubię pić yerbę w tym matero takim z tykwy, takim naturalnym. Bardziej mi tak smakuje, ale ono jest okrągłe.
Ja jeszcze tutaj nie mam takiego dywanika, takiego grubego, miękkiego Volvo i postawiłam sobie go na podłodze, bo tutaj za bardzo nie miałam gdzie na górze, nigdzie nie pasowało. No i tyle, co wyjechaliśmy, przehamowałam przed drogą główną. No i ta kulka mi poleciała. Całe szczęście poleciała mi na chodnik. Mam chodnik i wycieraczki gumowe mam tutaj w tym aucie, ale no masakra. Zatrzymać się nie dało, no bo gdzie będę z gabarytem się zatrzymywać, bo mi się wyjerbała. Ale rano jak wyszłam z auta, to wyglądało jakbym albo zwymiotowała na wycieraczkę, cała wycieraczka. Albo nie wiem co, by ktoś, jakieś zwierzę przyszło i narobiło mi tam. To była masakra. Widzicie, jednak się muszę posłużyć nożem na koniec. Nie chcę mi się wyciągać tego normalnego, obiadowego. Skórkę ściągnąć na samym końcu. Ja najbardziej lubię ten ostatni kawałek łososia. Taki ten tłusty. Ostatni kawałek. No dobrze. I taki był ten dzisiejszy obiad. Jedzenie na noc nie może być ciężkie, bo gdy będzie ciężkie, to żołądek będzie się męczyć i będziemy zasypiać, a zasypiać za kierownicą nie można w nocy oczywiście. Także ja już mam wypróbowane, co na mnie działa, jak. Tyle lat jazdy na gabarytach, cały czas tak gotowałam, zresztą w ogóle nie wiem, czy jeszcze wrócę do takich chęci, ale wiecie co, kiedyś zrobię taki obiad, jak dawniej robiłam, po prostu wszystko. W domu mi się nie chce tak gotować, jak czasami w trasie gotowałam. Zobaczymy, czy mi się dalej będzie chciało. Do picia na noc mam wodę. Dzisiaj nie zdążę już zrobić żadnej wody owocowej, więc będę piła tylko zwykłą wodę. No i kawę. Rzadko kiedy piję cokolwiek innego. No ale dobra. To był pierwszy odcinek, taki gotowaniowy. Dajcie znać, co myślicie koniecznie. Dajcie znać, czy ma sens takie gotowanie na ekranie. Dawniej był taki program, nie? Czy wam dawać przepisy, czy nie dawać. Ja nie jestem dietetykiem, tak się kiepsko czuję z tymi przepisami, bo ja też nie korzystam z przepisów, tylko robię wszystko na oko, ale jeżeli będziecie potrzebowali ich rzeczywiście, to takie mniej więcej mogę przynajmniej podpracować. Dobra, nie gadam. Bo mam 15 minut do startu, trzeba to jeszcze teraz umyć. Umyć, proszę Państwa, posprzątać, tak żeby to było wszystko gotowe. Przynajmniej nie muszę sobie sprawdzać zestawu. Spać, proszę się. No, to trzymajcie się, powodzenia, dbajcie o siebie i see you next time.